Nie no, to smakuje naprawdę jak faworek z jabłkiem. Super sprawa. To jest danie z kategorii jak zamienić coś zdrowego w mega niezdrowego, ale przynajmniej smacznego. Czyli tak, będę dzisiaj robił coś, co oryginalnie nazywa się Apfelradeln, austriackie danie. Tak naprawdę oponki, może ciut zdrowsze, bo tu było jakieś życie w nich przynajmniej, czyli jabłko, a nie tylko sama mąka kąpana w tłuszczu. Tu chociaż będzie jabłko. Yeah! I co tu będzie potrzebne? Czyli ciasto. Ciasto będzie dość proste, choć jeden składnik będzie kluczowy, ale o tym zaraz. Czyli tak, woda z mąką, szczypta soli oraz do tego 2 żółtka, żeby to ciasto było żółte, a nie takie smętne. I do ciasta sru. No to już ciaróbka, czyli skorupka. Dobra, czyli tak, 2 żółtka i zostają białka. No i zapytacie, co ja z tymi białkami zrobię, skoro nie daję ich do ciasta? W normalnych przepisach ludzie to skipują i najczęściej nie wiem, jak te białka kończą, a ja wam powiem, jak to skończy. Po prostu dodam te białko jako dodatkowe białko do jajecznicy i tyle, żeby się nic nie marnowało. A ciasto czeka na sekretny składnik. Kluczowym elementem jest jakaś, jak to się mówi, berbelucha. Już tłumaczę. Ciasto musi być fajne. Ono nie może pochłonąć 1 000 000 kalorii z tłuszczu. I to jest to samo, co w przypadku zwykłych oponek, faworków, etc., że do ciasta dodaje się, w moim przypadku, Be Randy, ale możecie dodać cokolwiek, żeby to ciasto po prostu nie chłonęło tyle tego tłuszczu. I wyrabiam. I tak jak mówiłem, to był składnik kluczowy, bo i tak tego nie będzie czuć. No coś w tym stylu. Mogłoby być nawet ciut gęstsze. Okej. No to ma otulić te jabłko. Dobra, ciasto niech odpocznie. Jabłka. Ja mam właściwie szampion. Tak naprawdę wziąłbym Ligol, bo Ligol jest najlepszy. Jest kwaśny, jest w ogóle super. A reszta to zamyka peleton. Więc tak, wypadałoby je obrać. No, mistrz obierania jabłek. To na pewno nie ja, więc tak. I co dalej? Pokropię je trochę cytryną, żeby nie zbrązowiały za szybko, bo jednak kwas skorbinowy czy tam cytrynowy powoduje, że nie utleniają się, czyli nie brązowieją w znacznym tempie. Teraz wypadałoby je pokroić, czyli kroję je na oponki. Nie za grube, nie za cienkie. Coś takiego jest ok. Co ze środkiem? O tym zaraz. Dobra, tak z jednego jabłka wychodzą 4. I mamy takie coś. W tym przypadku lepiej nie żegnać się z takim kieliszkiem lub czymś podobnym, choć tylko w tym przypadku, bo normalnie najlepiej się pożegnać czym prędzej. Coś, co można wyciąć kółko, żeby zrobić takiego właśnie donta, oponkę. I tak, jeśli byście chcieli zrobić to tak nożem, o tak, że po prostu wyciąć, ja tak zrobiłem, tragedia, rozwaliło się i wyszło ćwiartki, dosłownie ćwiartki 3/4. A to nawet nie byli kiepscy. Więc coś takiego, może to być nawet zakrętka albo, I don't know, korek od oleju, oliwy, ciężko stwierdzić. Coś, czym zrobi się po prostu idealne półkole, idealne kółko. No, to już wygląda ekstra. Można samemu zjeść. No i to też w sumie. O, akysz. Dzieło natury. Normalnie czempion. Dobra, i tak. Jabłka z dziurkami odkładam na papier. One nie mogą być wilgotne. Można je nawet posypać lekko mąką, żeby nie były takie wilgotne. I tak ze wszystkimi. Nie wiem naprawdę, jak oni wymyślili te Apfelradeln,
Apfelradl? Nie wiem. Choć może jacyś widzowie niemieckojęzyczni powiedzą, jak się to wymawia, bo część oglądam jest z Niemiec. Nie wiem, czy to są Polacy za granicą, Polska za granicą, czy Niemcy. O, to jest najgorszy. Że tutaj, no, ciężko to zrobić. Dlatego od tej strony... Nie no. O, i tu wyszło gówno. No, wyszedł półksiężyc. Whatever. I tak, im mniejsza ta dziura będzie, tym problem będzie taki, nie będzie po prostu takiego efektu Donta. I tak, jak ktoś ma coś takiego do jabłek, nie wiem jak to się nazywa, drylownica, czy coś takiego, no to nie wiedział po co to użyć, no to gratuluję, wygrałaś życie. Już wiesz co z tym zrobić. Jabłka się osuszają, no ewidentnie mają dużo wilgoci. Posypię je trochę mąką. Opcjonalne. I spoko Maroko, ale tak. Ciasto trochę odpoczęło i zaraz będę wrzucał do niego jabłka, maczał je w zasadzie, ale tak, do ciasta możecie dodać cokolwiek. Piwo, wino, raczej takie białe, tak chyba było w oryginale. Ja dodałem wodę, bo jestem na diecie. Dobra, wrzucam te jabłka i zaraz do frytury. Olej wlany około, no żeby miało te 160 około stopni, bo jak będzie mieć tak ze 180 plus, to się po prostu zjara. A tego nikt nie chce, każdy chce zjeść oponę. Czyli tak, w jednej partii będę, ja wiem, 3 smażył, albo dobra, 4 będą. To już ma, no, rośnij. Trochę otrzepuje z nadmiaru, ale to wygląda super. To jest przepis z kategorii na kilka razy. Raz się to zrobi na tłusty czwartek, potem się o tym po prostu zapomina, bo szkoda kalorii. Ładnie się rumieni. Dobra, tą wyciągam, bo się już trochę zjarała. Dobra. I tak, wkładaj je na kratkę, a potem na papier do pieczenia. Po prostu, żeby one się nie zaparowały. Dobra, czas na kolejną turę. To trochę tą frakcję wyłowię. Dobra, i analogicznie to samo, ale nie będę was już tym zanudzać. I są oponki. Wstępnie wyglądają tak. Trochę przypaliły się. I czas posypać je cukrem, pudrem. One nie mogą być gorące, bo inaczej ten cukier się po prostu roztopi. Nie, no to smakuje naprawdę jak faworek z jabłkiem. Super sprawa. Ciasto chrupiące. To są takie trochę racuchy. Nie wiadomo co to jest. Opona od Kamaza i tyle. A ta od Seicento. Na tłusty czwartek można sobie zrobić. Spoko sprawa. Nie no, to jest lepsze niż jakieś nudne faworki, po prostu. To jest te jabłko i jest właśnie fajnym, takim lekko kwaśnym kontrapunkcikiem. No, Austriacy to umieją, przepis. Co jak co. Na pewno do powtórzenia. Nawet te jabłko, ten szampion tutaj dał radę. Chociaż jakby było jeszcze kwaśniejsze, tak jak Ligol, albo bardziej cytryną polać, o, tu jabłko się całe rozwala, to by było jeszcze lepsze. Tak jest naprawdę 9 na 10, kurde. I to światło po prostu zimowe, co z boku tutaj pada, jeszcze raz od dawna, więc można kulturalnie nagrywać. Nie no, złoto. Rurku, blat się ufa fluniu, w zasadzie deska. Rurku.